Sąsiedzi to jak pudełko czekoladek. Nigdy nie wiesz, czy dostaniesz słodki karmel, czy czołg pod płotem. Polska, wygodnie rozlokowana w sercu Europy, ma sąsiadów, z których każdy mógłby być gwiazdą własnego historycznego blockbusteru. Od imperiów budowanych na bagnach po kraje, gdzie wyrzucanie urzędników przez okna stało się sportem narodowym. Ich historie to miks absurdu, intryg i zwrotów akcji, od których opada szczęka. Przygotujcie się na opowieść pełną faktów, które brzmią jak karczemne plotki, ale są prawdziwe. Będzie ironia, inteligentny humor i smaczki, które przypalą wam mózgi. Fakt pierwszy – Rosja. Rosja to sąsiad, który zawsze ma w piwnicy coś większego. Niedźwiedzia, ambicje podboju świata albo rachunek za gaz. Zacznijmy od hitu. W 1867 roku car Aleksander II sprzedał Alaskę Amerykanom za $7,2 miliona. To mniej niż cena luksusowego apartamentu na warszawskim Wilanowie w 2025 roku. Dlaczego? Bo daleko, zimno, a carskie finanse wyglądały jak portfel studenta po imprezie. Amerykanie kupili, a potem znaleźli złoto, ropę i miejsce na sieci fast foodów. Rosja westchnęła i zajęła się budowaniem kolejnego imperium. Ale to nie wszystko. Weźmy Piotra I, cara, który wyglądał, jakby wymyślił steampunk, zanim to stało się modne. W 1703 roku wpadł na pomysł, by postawić stolicę na bagnach Newy. Efekt? Petersburg, miasto jak z folderu turystycznego, zbudowane na kościach robotników. Historycy szacują, że przy budowie zginęło od 30 do 100 tysięcy ludzi. Plotka głosi, że bagna były tak zdradliwe, że zanim powstał pierwszy pałac, utonął w nich cały tabun koni i jeden carski doradca, który za bardzo wierzył w swoją pelerynę. Ale marmurowe pałace i kanały à la Wenecja robiły wrażenie na ambasadorach. Piotr pokazał, że Rosja potrafi, nawet jeśli ceną jest połowa ekipy budowlanej. Mało kto o tym wie, że Rosja do 1918 roku używała kalendarza juliańskiego, podczas gdy reszta Europy przeszła na gregoriański już w XVI wieku. Efekt? Rosjanie świętowali Boże Narodzenie, gdy reszta świata była już przy noworocznych postanowieniach. To opóźnienie wywołało chaos w dyplomacji. Listy z Moskwy przychodziły, gdy wszyscy już zapomnieli, o co chodziło. Dopiero Lenin po rewolucji stwierdził: dobra, synchronizujmy zegarki. Ale przez te wieki Rosja dosłownie żyła w innym czasie. Imperium rosyjskie w szczycie obejmowało 1/6 lądów Ziemi. To więcej niż powierzchnia Plutona, jakby ktoś pytał. Ale wewnętrznie? Chaos, biurokracja i rewolucje czające się za rogiem. Rosja miała talent do wielkich planów i jeszcze większych wpadek. Sprzedaż Alaski to tylko przystawka. W 1917 roku rewolucja bolszewicka przewróciła stolik, a carowie musieli ustąpić miejsca Leninowi, który miał własne pomysły na chaos. Na przykład Mikołaj I, zwany żandarmem Europy, tak bardzo lubił porządek, że wysyłał wojsko na Węgry, by tłumić rewolucję, ale zapomniał, że jego własne chłopstwo pałało chęcią buntu. Rosja, kraj, gdzie każdy plan ma w sobie nutkę absurdu. Fakt drugi. Litwa. Litwa dziś to szybki internet, cepeliny i Wilno, które wygląda jak z pocztówki. Ale cofnijmy się do XIV wieku, kiedy Wielkie Księstwo Litewskie było tak rozległe, że mogło połknąć Francję i Niemcy na śniadanie. Od Bałtyku po Morze Czarne. To była potęga, o której marzy każdy gracz w strategie komputerowe. W sojuszu z Polską stworzyli Rzeczpospolitą obojga narodów, która była jak polityczne małżeństwo. Dużo miłości, jeszcze więcej kłótni, ale wyniki robiły wrażenie. Najlepszy numer? Bitwa pod Grunwaldem w 1410 roku. Litwini pod wodzą Witolda rzucali rycerzami jak kartami w karciance. Krzyżacy?
rozgnieceni jak naleśnik na patelni. Mało kto wie, że Witold miał tak wyrafinowaną strategię, że przed bitwą wysłał zwiadowców przebranych za kupców, by podpatrzyli ruchy krzyżaków. To był szachmat, zanim szachy stały się modne. Kronikarze niemieccy musieli przyznać, no szacun. Mało kto o tym wie. W XV wieku litewscy posłańcy znali trasy przez puszcze i bagna lepiej niż dzisiejsi kurierzy. Ich sieć szlaków była tak skuteczna, że listy i raporty szpiegowskie docierały szybciej niż gołębie pocztowe w innych krajach. To oni umożliwili komunikację między Wilnem a Kijowem, zanim poczta stała się instytucją. Litewskie elity miały też własne Hollywood. Księżniczka Anna, córka Gedymina, była tak wpływowa, że jej małżeństwa cementowały sojusze od Moskwy po Mazowsze. A jej brat Olgierd miał tak dużą rodzinę, że historycy do dziś kłócą się, ile dokładnie miał dzieci. Szacunki wahają się od 12 do 20. A propos kronikarzy, Litwini mieli jeszcze jedną perełkę. Jako ostatni poganie w Europie ochrzcili się dopiero w 1387 roku. Gdy w Paryżu dyskutowano o scholastyce, na Litwie wciąż palono święte Gaje. To był folklor level master. Litwa to dowód, że można być hipsterskim królestwem, zanim hipsterstwo stało się modne. Fakt trzeci. Czechy. Czesi to sąsiedzi, którzy udowodnili, że można rozwiązać konflikt jednym rzutem przez okno. W 1618 roku w Pradze 2 cesarskich urzędników wyleciało z okna zamku na Hradczanach. Powód? Kłótnia o religię i władzę. Efekt? Wojna 30-letnia, która spustoszyła Europę. Czesi nazwali to defenestracją i zrobili z tego narodowy sport. Mało kto wie, że to nie był jedyny raz. W 1419 roku też wyrzucili kilku radnych przez okno w czasie pierwszej defenestracji praskiej. Plotka głosi, że jeden z nich przeżył, bo wylądował na wozie z sianem, co Czesi uznali za cud. Czesi, zero chill, 100% stylu. Mało kto o tym wie. W XIV wieku Karol IV, król Czech, postanowił, że Praga będzie centrum świata. Zbudował Most Karola, uniwersytet, jeden z najstarszych w Europie, i tak przebudował Hradczany, że nawet papież zazdrościł. Ale miał też dziwactwo. Uwielbiał relikwie. Jego kolekcja zawierała podobno ząb świętego Wita i kawałek płótna z ostatniej wieczerzy. Plotka głosi, że jeden z jego doradców próbował sprzedać mu autentyczną brodę Mojżesza. Ale Karol mimo wszystko miał nosa do oszustw. Ale zanim zaczęli latać z okien, Czesi mieli husytów, religijnych buntowników, którzy w XV wieku zmienili wojnę w sztukę. Jan Žižka, ich dowódca, był ślepy na jedno oko, potem na oba, a mimo to rozbijał armie cesarskie, jakby grał w szachy z amatorami. Jego wozy bojowe, rodzaj średniowiecznych czołgów, były tak skuteczne, że Niemcy zaczęli je kopiować. Žižka był jak superbohater bez peleryny, za to z cepem i planem. Mało znany fakt, Žižka podobno kazał grać swoim wojskom hymny na trąbach podczas bitew, żeby zdezorientować wrogów. To był psychologiczny trolling na poziomie mistrzowskim, no i piwo. Czesi piją więcej piwa na głowę niż ktokolwiek na świecie, średnio 130 litrów rocznie na osobę. To więcej niż wody w przeciętnym polskim gospodarstwie. Pilsner Urquell? Ich dzieło. Piwo w plastikowej butelce? Ich filozofia. W XVIII wieku czeskie browary zaczęły eksportować swoje receptury do Austrii, co wywołało mały skandal, bo Austriacy uznali, że czeskie piwo psuje smak cesarstwa. Czesi tylko wzruszyli ramionami i wypili kolejne. Fakt czwarty. Ukraina. Ukraina to sąsiad, który ma w historii więcej zwrotów akcji niż gra o tron. W X wieku Ruś Kijowska była potęgą, którą Europa nazywała Nowym Konstantynopolem. Kijów błyszczał złotem, a książęta, jak Jarosław Mądry,
Robili polityczne deale na poziomie influencerów z Instagrama. Jarosław ożenił swoje dzieci z królami Francji, Norwegii i Węgier, zanim Zachód w ogóle zrozumiał, co to dyplomacja. Jego córka Anna została królową Francji i podobno narzekała, że Paryż jest brudniejszy niż Kijów. To musiało boleć. Mało kto o tym wie. W XI wieku w Kijowie działały wiece, zgromadzenia wolnych obywateli, które miały realny wpływ na decyzje książąt. To było jak parlament, tylko z lepszym jedzeniem i bez nudnych debat. Wiece mogły nawet odwołać księcia, co było ewenementem w ówczesnej Europie. Gdy w Paryżu król decydował o wszystkim, w Kijowie tłum miał głos. To był prototyp demokracji, o którym nikt nie mówi na lekcjach historii. A teraz hit. Ruś kijowska miała wikingów. Tak Waregowie, skandynawscy wojownicy, pływali Dnieprem, handlowali z Bizancjum i zakładali dynastie. Ruryk, założyciel pierwszej dynastii, był jak nordycki Elon Musk. Ambitny, z wizją i łodzią, zamiast Tesli. Mało kto wie, że Waregowie przywozili do Kijowa bursztyn i futra, które wymieniali na jedwab i przyprawy w Konstantynopolu. To był handel na poziomie Amazona, zanim Jeff Bezos w ogóle się urodził. W 1718 roku hetman Pyłyp Orłyk stworzył jedną z pierwszych konstytucji w Europie, z zasadami równości i ograniczeniem władzy. Gdy Zachód jeszcze bawił się w absolutyzm, Ukraina myślała o demokracji. Faktuł 5. Niemcy. Niemcy to sąsiad, który przez wieki wyglądał jak puzzle rozrzucone po stole. Od XI do XIX wieku Święte Cesarstwo Rzymskie Narodu Niemieckiego było bardziej klubem dyskusyjnym niż państwem. Każde księstwo miało własne zdanie, armię i podatki. Wyobraźcie sobie reality show, gdzie 300 małych państewek kłóci się o to, kto ma lepszy zamek. Mało kto wie, że w XVI wieku niektóre księstwa były tak małe, że ich władcy musieli dzielić się jednym zamkiem, jak współlokatorzy w akademiku. Mało kto o tym wie. W XV wieku książę Fryderyk III koronował się na cesarza w Rzymie, ale zapomniał zapłacić za eskortę. W rezultacie wracał do domu pieszo, co było tak żenujące, że kronikarze woleli o tym nie pisać. To się nazywa niemiecka oszczędność na poziomie mistrzowskim. Dopiero Otto von Bismarck w 1871 roku powiedział: basta! Po 3 wojnach i solidnej dawce pruskiej dyscypliny stworzył Cesarstwo Niemieckie. To był moment, gdy Niemcy przestały być memem i stały się potęgą. Ciekawostka: Niemcy wynalazły druk dzięki Gutenbergowi, ale też dały światu pierwszego celebrytę reformacji, Marcina Lutra. Jego 95 tez z 1517 roku to był taki wiral, że dzisiejsze memy mogą się schować. W XVIII wieku niemieccy filozofowie jak Kant zaczynali pisać tak zawiłe traktaty, że nawet ich studenci błagali o prostsze wyjaśnienia. Niemcy to naród, który najpierw musiał przejść przez etap twórczego chaosu, zanim stał się mistrzem precyzji. Historia sąsiadów Polski to serial, który ma wszystko. Intrygi, zdrady, bitwy i momenty, gdy chce powiedzieć: serio, to się wydarzyło? Rosja budowała miasta na bagnach i sprzedawała Alaskę za grosze. Litwa była imperium, które mogło połknąć pół Europy. Czesi rzucali urzędnikami przez okna i pili piwo jak wodę. Ukraina miała wikingów i celebrytów średniowiecza. Niemcy najpierw musieli posprzątać swój narodowy bałagan, zanim stali się mistrzami precyzji. Morale? Sąsiedzi to nie tylko granice i płoty. To historie, które przypominają, że świat to jeden wielki cyrk, a my wszyscy mamy bilety na widownię. Patrzcie na sąsiadów, bo nigdy nie wiecie, kiedy znów odpalą historyczny show.